No i dzień dobry, kolejny dzień Gran Canaria. Trzeci dzień, już trzeci tour, trzecia wycieczka na rowerze. Dzisiaj udało nam się skorzystać również z wyjazdu do góry z Free Motion. Jesteśmy na parkingu pod Pico de las Nieves, czyli najwyższy szczyt Gran Canaria. Jesteśmy w najwyższym miejscu wyspy. No i będziemy sobie dzisiaj najpierw kręcić się tutaj wokoło, a potem zjedziemy znowu z powrotem na sam dół do morza. Także deniwelacja dzisiaj będzie chyba co 2500, cały czas w dół. No i wjechaliśmy już najwyżej, już wyżej się nie da, ale są widoki. No, Roque Nubla i Teide. Nie wzięliśmy dzisiaj drona, nie wzięliśmy dzisiaj specjalnie aparatu, żeby się za często nie zatrzymywać, ale nie idzie. Ojejku, to jest naprawdę najcudowniejsze miejsce na ziemi chyba. Nie no, żartuję, przesadzam, ale to jest... Jesteśmy znowu w Cruz de Tejeda. Krzyż cały czas stoi. Dzisiaj jest dużo mniej ludzi. Jeszcze nie zdążyli wjechać. A my z Cruz de Tejedy jedziemy do Artenary, tak? Tak. Przez to, że wyjechaliśmy dzisiaj do góry busem, to mamy tylko 1000 podjazdów, ale jak już mówiłam wcześniej, 2500 zjazdów i na razie u góry jest nam zimno. Dopiero teraz zaczął się podjazd i dopiero teraz się rozgrzewamy, ale jak to wygląda?
widokowy na chmury. Niestety. Jak ta droga tam wygląda? Arucas. Ależ dzisiaj są różnice temperaturowe. Wjeżdżamy w chmury, wyjeżdżamy na słońce, znowu wjeżdżamy w chmury. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć tutaj jakąś kurteczkę, a co najmniej kamizelkę. Nie wiem, co poskładam z tego vloga, tak naprawdę. Piękne widoki i cały czas moje ochy i achy, ale patrzcie, co tam, jaka tam jest droga. Dobrze, że nie wzięliśmy tego drona, bo byśmy co chwilę się zatrzymywali, wyciągali drona i tam jedziemy do Artenary. I tam będzie przerwa na kawku i ciasteczku. Artenara, punkt widokowy na miasteczko. Z jakimiś tutaj konstrukcjami. Miasteczko z widokiem. Och, piękna kawka w Artenarze. Białe miasteczko. Cóż ja wam tu mogę powiedzieć? Jest ładnie. Może z offu opowiadam, bo opowiadam wam coś o Artenarze. Zostało nam jeszcze planowane 80 km. Ale nie wiem, czy nie będziemy coś zmieniać. W końcu mamy urlop.
jedziemy jakimś dziwnym fragmentem drogi, który teoretycznie jest zamknięty dla rowerzystów. No ale nie mogliśmy jechać inaczej, ponieważ tak to dołożylibyśmy z 50 km lekko. Ale jest tak widokowo. Okolice Sori. O, i tutaj widać akwedukty, którymi puszczana jest woda. Była, już nie teraz, nie jest puszczana, ale były wykorzystywane akwedukty do sprowadzania wody z gór. Świetnie to wygląda. No, oczywiście droga, asfalt klasy gravelowej, dlatego pewnie jest zamknięta. Nie lubię robić takich rzeczy. Shooter! Własna odpowiedzialność. Mam nadzieję, że ktoś nie rozsypał pinesek na drodze. O Jezu. Dziko, jest tutaj dziko. No i tu płynie woda. Jest to już lekko zmodyfikowane przez dzisiejsze czasy, nie wiem. Ale super, wzdłuż tej drogi całej właśnie taki akwedukt idzie. A droga jest... no... przygodowa. Przeżyliśmy. Droga wymagająca, typu gravel, ale bardzo fajna i super miejscami do zdjęć. No i teraz już tak naprawdę zjeżdżamy ostatnią prostą, chyba 20 km w dół, aż do Maspalomas. A, nie do Maspalomas, tylko do miasteczka obok Maspalomas na A. Zapomniałam, jak się nazywa. W takich okolicznościach przyrody. I pomarańcze. Pyszny, świeży sok z pomarańczy. To też trzeba tutaj skosztować i pić na każdym kroku, jeżeli ma się taką możliwość. Bardzo, bardzo, bardzo słodkie, naturalne. Pyszęcja. A tak rosną banany. Tylko tu akurat już są. O, tu są. Ochronne siatki.
I tymi bananami chyba zakończymy naszą dzisiejszą wycieczkę, ponieważ mam już tylko 10% baterii. Obawiam się, że może to już być koniec. Przed chwilą kamera się wyłączyła. Bananki nie spełniające norm Unii Europejskiej, takie małe, ale za to tak dobre, że jak będziecie na Gran Canarii, to sobie skosztujcie. To był trzeci dzień naszego jeżdżenia po Gran Canarii. Wykorzystaliśmy możliwość wywiezienia się do góry, więc był to dzień tak naprawdę zwiedzania trochę i chillowania, zjeżdżania. Mam nadzieję, że te odcinki i ten trzeci odcinek Wam się podobały. W trochę innej znowu wersji. Mam nadzieję, że zachęcę Was do tego, żeby tu przyjechać, bo naprawdę zdecydowanie warto. Cóż, jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, podzielcie się z kanałem, udostępnijcie film. Może komuś innemu też przyda się w tych trudnych czasach, żeby trochę się odstresować. Do następnego. Trzymajcie się, cześć, pa!